Patroni mogą więcej. Wejdź na patronite.pl/strefa audytywna. Witajcie moi drodzy, dotarliśmy dzisiaj do Słupska, a naszym gościem jest Krzysztof Klingbein. Siema. Siemano. Zanim zaczniemy, standardowa procedura, czyli upominek, O, jak dla każdego. dziękuję bardzo. 100% naturalny produkt z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Dziękuję bardzo. także Na pewno się smacznego. nie zmarnuje. No i super. Dobra, Krzysztof, słów kilka o sobie. Gdzie grasz, od kiedy grasz i czym poza graniem na co dzień się zajmujesz? To tak. Jestem w sumie sesyjnym perkusistą już, mogę tak się nazwać, oczywiście 3 lata. 3 lata współpracuję z naprawdę ogromem zespołów. Tak, gram tutaj w Słupsku. Mam swoją salkę, jak widać. No i tak, i poza graniem w sumie zajmuję się niczym. 100% wkładam po prostu w granie i z tego się utrzymuję, z tego żyję od ponad chyba 2 lat teraz, a ogólnie to gram jakoś z 10, coś takiego, nie? Bo na bębnach oczywiście, bo wcześniej grałem na bębnach jakichś tam zabawkowych, wiesz, Guitar Hero, takie sprawy, nie? Tam chyba z 2 lata. I później normalnie wszedłem za bębny, no i to jakoś się utrzymuje już, no jakoś 10 lat, nie? Poza sesyjnym graniem masz jakieś stałe kapele, gdzie się udzielasz, czy? Tak, w Devspawnie się udzielam, w mojej kapeli. I no w sumie to tyle, nie? W sumie to tyle. Ja się staram właśnie być tylko w jednym zespole, jeżeli chodzi o granie na stałe, że tak powiem. Bardzo dużo właśnie zespołu do mnie pisze: Krzychu, dawaj do nas na bębny, my damy ci tyle kasy, tyle coś tam, tyle... No ale odmawiam, nie? Odmawiam, bo ja nie lubię mieć aż tyle, wiesz, aż tyle zespołów nade mną, że ktoś wchodzi na moje metalu, a tam jest, wiesz, 40 zespołów i w ogóle nie wiadomo od czego zacząć, nie? Wiesz, stałe będy to w sumie, tak jak mówię, Devspawn, no i teraz Evader, nie? Tam sesyjnie, nie? A tak to z koncertami to nic, nie? Zagrałem z Thunder Warren 2 sztuki chyba, nie? I to był koniec, nie? Bo w sumie jak rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy rozmowę, to mówiłeś, że generalnie skupiasz się na działalności przez internet. Przez internet. Jest to dla ciebie wygodniejsze? Tak, wygodniejsze, dlatego że ciągle jestem na miejscu, mam rodzinę, mam tutaj, wiesz, mogę też się rozwijać właśnie, wiesz, w takim sensie, że też gram kiedy chcę. Też gram kiedy chcę, nie? Nie, że jestem, nie wiem, w Stanach i tutaj muszę zagrać, wiesz, koncert, bo inaczej coś tam, nie? Tak mi się gra najlepiej, bo ja sam sobie jestem szefem, ja sobie narzucam tyle, ile chcę pracować, wiesz, chcę mieć wolne, to po prostu sobie to robię, nie? A robię tego wolnego naprawdę mało i dlatego no, wiesz, to jest moja full-time job, że tak to nazwę i staram się jak mogę, co widać, i dlatego tutaj jesteśmy. Dokładnie. No dobra, no ale mówisz, że tak chcesz być sam sobie szefem, i że tak to wygląda, Tak. no ale będąc perkusistą sesyjnym, jednak no są jakieś, nie wiem, dzwonię do ciebie ja, Krzywo, słuchaj, jest materiał do zrobienia, żeby była do zgarnięcia kasa, no to jednakże musisz ten materiał zrobić. Jeżeli tych zespołów, że tak powiem, zaczyna się zbierać na tyle, że tego czasu, nie wiem, zaczyna brakować, albo wszystko się zaczyna kumulować, no to jednak jest to ciśnienie, nie? Czy nie? Czy po prostu wtedy odmawiasz, słuchaj, umówmy się za, nie wiem, pół roku, czy jak to wygląda u ciebie? Znaczy, powiem ci tak, ja staram się mój grafik robić tak, żebym to na pewno ogarnął, bo wcześniej było tak, że ja brałem wszystko naraz i potem, wiesz, tutaj deadline, tam, nie wiem, o 1:00 w nocy na przykład idę na salkę i do 3:00 gram, bo wiesz, do 7:00 rano muszę wysłać pliki i w ogóle, nie? Staram się z moim właśnie
grafikiem robić tak, że maksymalnie tak 2-3 będy miesięcznie, bo wiem, że może coś z tego wyjść, że wiesz, tam poprawka, tam coś tam i z tego się zapętla koło, no i potem nie możesz, wiesz, nie możesz wyjść z tego, że tak powiem, bo ktoś ci wpłacił kasę i ty musisz się wywiązać z tego, nie? Musisz się wywiązać i tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, że jakby sam sobie szefem, ja tutaj wybieram zespoły, które ja mam, wiesz, które ja mam nagrać, nie? Ja mam taką kontrolę, że tak powiem, w tym, że jak jest po prostu słaby band, to, a zdarzają się naprawdę często, powiem ci, że większość zespołów, które nagrywam, to są po prostu, wiesz, podziemne kapele, które na przykład się w ogóle nie wybiją nigdy. Ja to już wiem, bo na przykład robią sobie muzykę, nie wiem, jest jakiś bogaty gość i nie wie na co, wiesz, wywalić hajs, nie? No dobra, no to Krzychu dawaj, nie? I wiesz, i po prostu to leci. I tak, ja tutaj wybieram zespoły i ja tutaj, wiesz, ja też daję swoje pomysły, to jest najważniejsze, bo jakby wiadomo, mam też szkielety, które muszę odegrać na 100%, bo inaczej będzie źle, ale staram się tutaj właśnie dać ciut mojej duszy, że tak powiem, bo naprawdę 90% zleceń, jakie miałem, to były takie, że to ja, wiesz, w 80% to były moje tam pomysły, nie? No właśnie o to chciałem też podpytać, No. jak to wygląda, Tak. czy zdarza się... Nie, wiesz, masz szkielet perkusji, na przykład, nie wiem, ktoś mi wysyła, powiedzmy, perkusję, 4 podstawowe bity, na przykład, numer trwa, nie wiem, 3 minutki, i powiedzmy jest blast przejście, blast kartofle, nie, jak to się mówi. No i wiesz, i ja to jakby, ja to ulepszam po swojemu i przed tym pytam klienta, czy ja tak mogę zrobić w ogóle, czy mu się to podoba i tak dalej. Wiesz, nagrywam na przykład, nie wiem, 5 take'ów różnych, ja to mu wysyłam i wiesz, i jak jest killer, bo tak to się nazywa, to wtedy nagrywam to i jest spoko, Aha, nie? okej. No. Dobra, tak jak już jesteśmy trochę przy kasie i w ogóle No. ile kosztuje godzina u Krzysztofa Klingbeina? Powiem ci tak, że tutaj jest stawka... Znaczy teraz mówię nie o nauce, nie o uczeniu, bo wiem, że można u Tak. ciebie też pobierać lekcje. Tak. Wydałeś też kurs, o którym też Wydałem. trochę później powiemy, ale chodzi mi właśnie o sesyjne nagrywanie. Jakbym do ciebie zadzwonił, słuchaj, Krzychu jest do ogarnięcia. No to powiem ci, że jakby to tutaj nie ma stawki za godzinę, tylko tutaj jest stawka za numer albo za album, nie? Zależy ile kto też ma numerów, bo im więcej masz numerów, tym mniej zapłacisz, nie? Powiedzmy, za numery, wiesz, to są stawki szczególnie stawki zachodnie, nie? Tutaj, wiesz, w Polsce wiadomo, dobrze się z tego żyje, bo wiesz, tutaj dla nas jak biorę na przykład za numer 100 euro, no to masz już tam prawie 500, nie? Więc nagrywasz takich numerów, wiesz, na przykład, nie wiem, z 15-20 miesięcznie i jakoś, wiesz, jakoś, no żyjesz, No nie? żyjesz z tego, no. No. I tak, no i za numer powiem ci, że to się waha, bo też bardzo często robię zniżki, nie? Bo ludzi też nie stać na to, albo po prostu, wiesz, właśnie to jest taki typowy tekst, że ja tutaj robię to z pasji, to Krzychu weź tam, wiesz, coś tam zaniż, nie? No tak, no i większość właśnie zaniżam, ale taka początkowa stawka to jest takie 80 euro, jakoś coś takiego za numer, nie? Wiadomo, za albumy i to się też liczy tak, że jak ciężkie to są numery, nie? Bo pamiętam, że dostałem numer, którego bym się uczył ja nie wiem ile i za to krzyknąłem no sporo, tam chyba było jakoś ponad 1000 dolców, nie? Za numer 4 minuty, ale potem stwierdziłem, dobra, ja chyba nie dam rady, bo typek tak po prostu tam tak nawalił, że ja nie wiem, czy ktokolwiek by to zagrał, nie? Bo też właśnie się mi zdarzają tacy ludzie, że tak nawalą perkusję, że albo to idzie, trzeba wszystko uprościć, totalnie wszystko, nie? Od zera do końca, albo odmawiam, nie? Bo wiesz, najlepsze jest to, jak gitarzysta pisze numery. Musi się wszystko zgadzać, nie? Tak. Musi się wszystko zgadzać pod gitarę. Perkusję w Guitar Pro najlepiej jeszcze jak Tak, napiszę. no w ogóle, nie? I wiesz, ja już dostawałem numery takie, że było na przykład tempo 370 i wiesz, i stopy były normalnie jakieś tam, wiesz, 16, no masakra, nie? Dlatego wiesz, takim ludziom albo się odmawia, albo mówi stop, ja to zrobię po swojemu i ciśniemy po mojemu, nie? I tyle, nie?
powiedz nam, czy masz jakąś ułożoną ścieżkę kariery? Jak to będzie wyglądać? Masz wizję, gdzie się widzisz za lat 5? Chociaż to pytanie powinienem zadać na końcu, no ale... No. Powiem ci tak, ja zawsze brałem właśnie perkę jako hobby, nie? Jako hobby i ja w ogóle nie wiedziałem, że z tego da się żyć. Jakbyś mi powiedział na przykład, nie wiem, właśnie 5 lat temu, że Krzychu, ty będziesz żyć z perki, to ja powiem ci, ty jakiś, wiesz, dziwny jesteś, nie? Przecież z perkusji to tylko koncerty i tylko jakieś, wiesz, jakieś festiwale duże i tak dalej, nie? Ale tak, powiem ci, że ja mam harmonogram, taką ścieżkę ułożoną taką, że jak najdłużej chcę się rozwijać, wiesz, ja się ciągle uczę nowych rzeczy, i tak, na pewno nie będę grał, wiesz, nie będę grał do jakiejś 50 czy coś tam, bo to na pewno, wiesz, kolanka to sobie pójdą na pewno, ale technikę mam spoko, nie? Byłem tydzień temu u fizjoterapeuty i powiedział mi w ogóle, że jest super, nie? Więc myślę, że jeszcze z 15 lat przede mną. Czyli po prostu poszedłeś się przetestować? Po prostu, tak, bo wiesz co, powiem ci, że mi coś w nadgarstku pieprznęło, bo pokazywałem uczniowi przejście, jak się ma grać przejście, ale po prostu się nie rozgrzałem. No i to był błąd, nie? I potem, wiesz, półtora tygodnia miałem kontuzję lekką, bo wiesz, jak ja wbijam tomy, to ja z całych rąk, nie? Cisnę, żeby dobrze było w miksie. Tak, zbaczam od tematu, jak zwykle perkusja. To tak, ścieżka moja jest taka, że ja planuję jeszcze pograć na pewno z 10-15 lat i potem jakby troszeczkę wziąć, wiesz, na niższy poziom, wrzucać coverki, też dalej będę wrzucał covery, nie? Ale może nie aż tak jak teraz, bo bym chciał się ustabilizować, właśnie dałem sobie taki cel, że chcę kupić mieszkanie i chcę na pewno utrzymać moją rodzinę przyszłą, którą będę miał, zapewne, kto wie. I tak... Przepraszam, muszę się wtrącić. Pojechaliśmy teraz, przypomniał mi się kawał, czytaliśmy kawał o dramerach. No. Nie wiem, czy wiesz, jak się nazywa perkusista, który nie ma rodziny? Oj, nie wiem. On bezdomny. Tak? To tak a propos mieszkania. Tak, właśnie to jest prawda, no. Taka dygresja. Bardzo ciężko jest, nie? Powiem ci, że jeżeli chodzi o jakiś kredyt czy coś tam, to jest chwiejny temat na maksa, nie? To, wiesz, moje przychody to jest, wiesz, tak, fala, nagle tu, a potem na przykład 2 miesiące low, nie? I potem znowu. I no, ja ci powiem, że tak, ja myślałem o tym, że na przykład teraz pozbieram sobie na mieszkanie, jako tako się ustabilizuję w życiu i potem będę, wiesz, rozkminiał jakąś firmę, coś innego, coś, nie wiem, jakiś sklep czy coś tam, nie, wiesz co chodzi. Żeby też mieć perkusję, wiesz, perkusję na drugim miejscu, bo ci powiem, że to jest też katorga psychiczna. Powiem ci, że bardzo to męczy, nie, człowieka, jak grasz ciągle i swoje postępy, to ty możesz widzieć, nie wiem, po roku, nie? Jak już wiesz, jak już jesteś dobry, to jakby, jak to powiedzieć, ty swój progres możesz, nie wiem, co rok, co 2 lata, coś tam, nie wiem, inaczej stopę układasz i powiesz, o, 2 lata temu tego nie potrafiłem, nie? Bo inaczej jest, jak człowiek zaczyna i właśnie, wiesz, uczy się tak naprawdę z dnia na dzień jest coraz lepiej, a tutaj jest z roku na rok coraz lepiej, że tak powiem, nie? No i wiesz... Czyli coraz mniejszy jest ten przeskok, jeśli chodzi o postęp, tak? Tak, bo to są totalne szczegóły, nie? Wiesz, tutaj jest ważne, czy uderzasz tak i się męczysz, a potem będziesz uderzał tak i stwierdzisz po 2 latach, kurde, sam się tego nauczyłem, coś tam, nie? Wiesz, to są bardzo małe rzeczy, na które ty zwrócisz uwagę fartem, że tak powiem, nie? No i myślę, że za jakieś 5-10 lat, jak już kupię to mieszkanie i tak dalej, jak oczywiście mi się uda, nie? To wtedy będę właśnie kminił, żeby od czasu do czasu sobie pojeździć na koncerty, od czasu do czasu ponagrywać, ale żeby mieć stałą robotę, taką stałą, że tak powiem, nie? Ale na pewno nie na etat, tylko będę chciał, wiesz, tylko będę chciał coś swojego, bo nie, ja już taki jestem, nie? Ja już taki jestem, mam taki ciut łeb do biznesu i właśnie bym chciał coś rozkminić, nie? No i elegancko. Dobra, wspomniałeś o kontuzji wywołanej tak.
tutaj uderzeniem, kiedy ktoś się uczyłeś ucznia, że tak powiem, Tak. przejścia, czyli uczysz. Powiedz mi, czy ty sam się uczyłeś gry, czy skończyłeś jakieś szkoły, kursy? Sam się uczyłem ciągle, nigdy w życiu nie pobierałem lekcji, nie? U nikogo. Wszystko ja zbudowałem skilla mojego, że tak powiem, na metodzie prób i błędów. Ja to powtarzam każdemu, bo mam uczniów teraz chyba, nie wiem, koło 15 i każdemu wciskam do głowy, że jak nie będziesz próbować, to ci się nie nauczysz, nie? Bo to, wiesz, to nie jest takie coś, że ktoś ci pokaże na tablicy, no wciśnij nogę tutaj, nie? Tylko ty musisz próbować kilka dni, aż sam zaczaisz, nie? I wiesz, ja się tak uczyłem, ja filmików na YouTubie mało oglądałem, oglądałem tylko Koliasa, nie? Koliasem się jarałem wcześniej, bo to był mój taki pierwszy perkusista, którego w ogóle poznałem, takiego death metalowego, typowego, nie? I no jeszcze Lukas był z Gnidy, kojarzysz? Necro Lukas? Nie. Lukas z Gnidy. To nie. On gra na bębnach w Gnidzie i w Samatnaur grał chyba kiedyś. Nie kojarzę. Dobra. No i właśnie to mi się tak zaczęło od nich, bo wcześniej grałem, wiesz, taką luźniejszą muzykę pokroju, wiesz, jakaś meta, maksymalnie jakiś Slayer czy coś tam, nie? A potem, wiesz, zobaczyłem na koncercie właśnie Lukasa i wiesz, on się rozgrzewał, nie? On wziął pałki i nawalał sobie o kolano i ja mówię, ja pierdolę, co on w ogóle robi, nie? Jak to, w ogóle to jest niemożliwe, nie? I potem, wiesz, i coraz bardziej wszedłem w ten temat i zacząłem się właśnie uczyć samemu. I się zdziwiłem, bo jako tako wyszło. Teraz jak pokazuję swoją technikę takim lepszym perkusistom o wiele, to oni gadają właśnie, że mam spoko technikę właśnie na łapach, na nogach i dobrze siedzę. A to jest bardzo ciężko samemu w ogóle to ogarnąć, nie? Samemu jest bardzo ciężko to ogarnąć, żeby nauczyć się samemu techniki, bo jak ktoś ci nie pokaże, to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś po prostu spieprzysz, nie? Że nauczysz się błędnie po prostu, tak? A potem jak już się nauczysz błędnie, to żeby to skorygować, to jest jazda, nie? No i właśnie tutaj dochodzimy do pytania, które sobie zapisałem. Dotyczy, no co prawda ja to trochę uprościłem do blastów, ale rozszerzmy to na cały instrument i na różne, że tak powiem, przejścia i nie przejścia. Problemy z napięciami mięśni, właśnie z dziwnymi pozycjami, z takimi typami, nie wiem, jak to wyłapywać od razu? Czy nie wiem, czy jest na to jakaś metoda, czy się nagrywać, na przykład oglądać siebie samego, czy że siedzę krzywo, jakieś quasimodo, że coś mnie boli, czy... I ty pytasz o to, jak samemu, tak? Tak, no. Jak siebie samego pilnować, jak wiesz, wyczajać, że po prostu robię coś źle, tak? Tak na swoim przykładzie. Powiedzmy, że gram sobie jakieś tam blasty, tempo, powiedzmy 60 takie, powiedzmy, nie? I wiesz, robię to po prostu myśląc sobie o niebieskich migdałach, nie? Natomiast już powiedzmy tam przy 130, 40, wiesz, zagram, ale czuję, że to już nie jest takie, myślę o niebieskich migdałach, tylko już tutaj jest jakoś tu się dzieje coś takiego. I teraz pytanie, jak to wyłapywać, czy zwalniać, uczyć się wolnych temp po kolei, czy jakaś inna metoda, czy... Podstawą jest na pewno lustro. I drugą rzeczą to jest kamera właśnie, żeby siebie nagrywać, nie? W trakcie grania fajnie mieć lusterko, ale to na pewno ci nie da tyle, jak ty siebie nagrasz i najlepiej z każdej strony, nie? Na przykład jak ćwiczysz na padzie, to ustawiasz, wiesz, nie każdego stać oczywiście na kamerki, to ja bym na przykład polecał, wiesz, komuś robić na przykład 3 serie ćwiczeń, ustawić kamerę z przodu, z prawej strony i z lewej i wtedy korygować, wiesz, obczajać te błędy i potem, wiesz, wchodzisz na YouTube'a, jak siedzieć. I wtedy, wiesz, i patrzysz, jak on siedzi i ustawiasz kamerę tak mniej więcej, żebyś widział siebie, nie? Jako porównanie do tego kogoś, nie? I tak, i na pewno nagrywać swoją grę często, jak jesteś na początku, jak się uczysz technik grania szybko szczególnie, nie? No bo to właśnie w tym tkwi, właśnie. U ludzi właśnie problem w tym właśnie, że źle siedzą na przykład, nie? To jak chcesz się sam uczyć, jak już nie chcesz wydawać na tego Krzysztofa Klingbeina ze Słupska, nie? To sobie bierzesz po prostu, wiesz, kamerę, stawiasz i próbujesz, nie? I próbujesz i masz odpalony, wiesz, filmik i za chwilę oglądasz swój filmik, nie? I wiesz, i tak jako tako możesz to korygować, nie? Ale wiesz, to na pewno nie... Ja ogólnie bym polecał perkusistom nawet 1 godzinę wykupić u kogoś,
żeby zobaczyć, wiesz, po prostu, na przykład, ktoś do mnie dzwoni, Krzychu chce na jedną lekcję, chce sprawdzić wszystko. No to ugadujemy się na tą godzinę i szybko ja na przykład uczniowi gadam, że graj, po prostu graj, nie? I wszystko wyłapuję, ja mu wszystko piszę na Messengerze później, co tam jest. Miałem ostatnio takiego właśnie ucznia, który zadzwonił do mnie, chyba to było tydzień temu, i powiedział: Krzychu, mam problem z rękami i z nogami, weź mi powiedz, co robię źle. I powiedziałem mu, po prostu graj, nie? I wyłapałem wszystkie błędy, napisałem mu na Messengerze, co ma, wiesz, co ma poprawić, i koniec tematu, nie? I tyle. Nagrywać siebie to jest podstawa w ogóle, podstawa na bębnach, nie? Jak wygląda twoja rozgrzewka? Ile mniej więcej trwa? Jak to, na czym polega? Powiem ci tak, nóg praktycznie w ogóle nie rozgrzewam, nie? Jak wchodzę na zestaw, mogę nawet wstać i po prostu zagrać 260 teraz, nie? Tak po prostu. Nóg staram się nie rozgrzewać, dlatego że ja bardzo szybko czuję, szczególnie na jedynkach, jak gram z Swivelem, to bardzo szybko czuję właśnie, wiesz, że mam ciężkie nogi i potem mi nie wychodzi. I dlatego się przerzuciłem na heel toe, bo heel toe mogę grać cały dzień i w ogóle nic się nie dzieje z tym, nie? Rozgrzewka moja wygląda tak, że właśnie nogi zostawiam sobie w spoczynku i biorę pada, ale oczywiście pada, tutaj mam z tyłu chyba, sorki, tutaj mam z tyłu pada Remo, polecam każdemu pada Remo. Tak. Odezwiemy się do Remo za reklamę. Nie, bo ja, wiesz, akwarian, nie? Ale my się odezwiemy. Tak. No. Powiem ci tak, akurat z tym padem Remo poznałem, co to jest życie w ogóle, nie? Że tak powiem, bo całe życie grałem na mainlu i wcześniej się rozgrzewałem po na przykład 40 minut, bo pad mainla strasznie mocno odbija, nie? Bardzo mocno odbija i teraz polecam perkusistom, to właśnie James z Vadera mi polecił. Polecił mi pada Remo, bo on się ciągle na nim uczył i ja, wiesz, ostatnio byłem u niego na salce i wiesz, on tak po prostu wchodzi za bębny 270 blast i koniec, nie? A ja po prostu, wiesz, mieszczana opada i idę ćwiczyć, nie? I po prostu płaczę w poduszkę potem, nie? Wchodzę na pada Remo i wystarczy 15 minut, aż jestem rozgrzany do fulla, biorę 200 BPM-ów na 10 minut i uderzam jedynkami i zmieniam na dwójki, czyli po prostu robię, wiesz, i po takcie na przykład robię potem dwójki, nie? I tak 10 minut i potem wchodzę na 230, biorę 5 minut i mogę grać już w każdym tempie, nie? Oczywiście zależy, jaka jest temperatura, nie? Bo wiesz, jak mi jest ciepło albo nie mam zmęczonych rąk, na przykład nie przenosiłem czegoś wcześniej czy coś tam, to no to 15 minut, maksymalnie 20 i już gram, wiesz, i już gram wszystko. A wcześniej na mailu było tak, że wiesz, 180 10 minut, 190 10 minut, 200 10 minut. Potem wchodziłem na 220 10 minut i dopiero później jako tako to, wiesz, to czułem i na przykład potrafiłem jeszcze na przykład 10 albo 15 minut ćwiczyć, znaczy rozgrzewać się w 230 i dopiero później byłem rozgrzany, nie? A właśnie pad Remo się charakteryzuje tym, że w ogóle nie ma reboundu. I dlatego ja go polecam w ogóle każdemu, nie? Słuchajcie, naprawdę, z mojego doświadczenia, nie? No, powiem ci, jak grałem z Vaderem, sorry, nie przed Vaderem. Jak grałem z Vaderem, to się rozgrzewałem na tym padzie 15 minut już i wszystko, nie? A wiesz, a najgorsze w secie Vadera jest to, że oni mają na przykład Wings i Cold Demons mają na sam koniec, a to masz 260, nie? Po prostu, wiesz, ja piszę do Petera, Peter, dawaj to na początek. Nie, Krzychu, gramy to, nie? Ma być. Tak ma być, nie? I powiem ci, że z tym padem Remo na luzie, nie? Cold Demons ja mogę grać jeszcze jednego seta, nie? Po koncercie.
tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie? No. Okej, Vader. Jak to się stało w ogóle? Czy to, nie wiem, znajomości, umiejętności, Wiesz co? czy pay to play, czy może jeszcze inaczej? Nie, powiem ci, to w ogóle nie ma nic szczególnego tutaj, bo nikt nie chciał zagrać, albo nie mógł, czy tam nie mógł, nie pamiętam. Tam prosili kilku perkusistów o to. No i wiesz, już coś tam nie było pomysłu. A czekaj, kto się do mnie odezwał? James się odezwał do mnie, tylko że po namowie Daniela z Hejta. W sensie Daniel Schroeder, on tam nagłaśnia Hejta, nie? To on tak, wiesz, wpadł na to, o Krzychu jest jeszcze, nie? To może on będzie chciał, nie? No to spoko, nie? Spoko i w sumie taka historia. Tutaj, wiesz, nie będę koloryzował ani nic, bo, wiesz, bym mógł ci powiedzieć, no akurat ćwiczyłem, byłem, wiesz, na statku dawałem koncert, a tu Peter dzwoni, nie? Nie, co ty, nie? Okej. Wiesz, krótko, James zapytał, wiesz, Krzychu, chcesz grać? Gram, no i koniec, nie? I koniec historii. I miałem bardzo mało czasu w ogóle na ogarnięcie tego, nie? Bo James do mnie napisał jakoś w połowie sierpnia, a koncerty już na początku września. Po prostu miałem chyba 3 tygodnie na ogarnięcie tam chyba z 16 piosenek, coś takiego. No i do Jamesa jeszcze musiałem jechać 2 razy, do Krakowa, tylko że... Tak, 2 razy chyba, albo 3, nie pamiętam. No i on ze mną tam ćwiczył, pokazywał mi, wiesz, bo to jakby w tym była rzecz, że nauczyć się, ile jest wybić, ile jest przerw i tak dalej, bo numery to tam, wiesz, to luz, nie? Ale jeżeli chodzi o te przerwy, ile ma być nabić, na przykład w jakimś sotisie, nie? Że 2 czajny, a nie 4 werble, czy coś tam, bo to jest ważne, nie? No i w sumie tyle, nie? I tak się stało, że teraz będę też w sierpniu grać koncerty, nie? Tam chyba z 5-6 koncertów, nie? No i elegancko. Co według ciebie oznacza osiągnąć sukces jako muzyk? Co według mnie, no powiem ci, ciężkie pytanie, na pewno. Wiesz co, według mnie chyba swobodę taką, nie? Wiesz, żeby robić to, co się lubi, na pewno, żeby nie mieć nikogo nad sobą, że na przykład, nie wiem, ja bym miał kogoś pana X, który mi powie, Krzychu, weź ty nagraj ten album, bo jak nie, to wiesz, to cię wywalę z roboty, nie? Wiesz, jak na przykład w zespole gram, to żeby tworzyć muzę swoją, żeby zarabiać z tego hajs oczywiście, nie? Żeby się utrzymać, no bo za darmo, wiesz, za darmo nie możesz grać. Zależy, w sensie mi chodzi o to, że chcesz się utrzymywać z muzy, to wiesz, jak patrzysz na koncerty, że jesteś 100 zł na plusie, to ci się odechciewa jednak, nie? I no o to mi chodzi. Dążę do tego, żeby nikogo nie mieć po prostu nad sobą, żeby nikt ci nic nie kazał, żebyś to robił z czystej pasji no i żeby, wiesz, żeby się nie demotywować po prostu, wiesz, tymi stratami, że tak powiem, bo wiesz, no trzeba jednak przejść przez to, że na początku zarabiasz mało, nie? I to strasznie demotywuje, nie? Ja pierwsze pieniądze zarobiłem chyba tam z 3 lata temu. Nagrywałem Mortis Dei chyba, z Bydgoszczy. I ja wtedy tam zarobiłem, ja się uczyłem 3 piosenek miesiąc, czyli wypłata 200 zł w miesiąc. I wiesz, i teraz sobie myślisz, kurwa, no gdzie tutaj, wiesz, mogę sobie kupić, nie wiem, na przykład chleb i mogę sobie kupić pasztet, nie? Spoko. I koniec. I tyle się kończy, nie? No i czym się motywowałeś? Wiesz co, ja ci powiem, że ja się motywowałem tym, że ja chciałem być ciągle lepszy. Ja sam sobie gadałem ciągle, że ja chcę osiągnąć sukces, ja chcę być, wiesz, chcę być kimś, ja nie chcę jakby pracować w zwykłej pracy, że tak powiem, na etat, nie? Bo tak jak ci mówiłem wcześniej nawet, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś każe robić. I ja lubię sobie sam wydawać polecenia i po prostu
to właśnie chodzi o to, że sobie gadałem ciągle, nie? Krzychu, idź ćwicz, Krzychu, idź coś tam, wiesz, jesteś chory, masz 38 gorączki, 39, chujowo się czujesz, idziesz grać, no bo tak, nie? I tyle, nie? Bo jak się będziesz opieprzał, no to nic nie Nic z będzie, tego nie? będzie. A to taka sama dyscyplina sobie, że tak powiem, wypracowałeś, czy od zawsze Sam, tak miałeś? tak. Ale Ja od ci- zawsze tak miałeś, czy po prostu gdzieś to przyszło w trakcie? Wiesz co, to przyszło właśnie w trakcie. To przyszło w trakcie, bo jak zacząłem grać na bębnach te kilka lat temu, to miałem takie coś, że ja w ogóle nie przychodziłem na próby. Grałem z Resurrection, jeszcze w sensie Death Spawn teraz, ale były Resurrection, bo zmieniliśmy nazwę i nie przychodziłem na próby, spóźniałem się, ciągła imprezka i tak dalej. Teraz nie chodzę na imprezy, bo wstaję o 7 rano w sobotę i w niedzielę i idę grać. Znaczy wiesz, zdarza się oczywiście pójść na imprezę, coś tam się napić czasami i w ogóle, bo to nie jest tak, że ja tutaj jestem 24/7, nie, jak coś. Bo też mam swoje życie. Staram się, bo właśnie teraz wychillowałem trochę, nie? Bo wcześniej naprawdę grałem bardzo dużo, szczególnie na przykład jak ten kurs robiłem ostatnio, nie? To miesiąc wyjęty z życia, nie? Każdy mi gada, Krzychu, odpocznij. Nie, ja tutaj piszę scenariusz, ja tutaj montuję coś tam do nocy. Wiesz co, ja zawsze tak miałem, że ja się chwytałem wielu rzeczy na raz i ich nie kończyłem, ale z bębnami było tak, że jakby w pewnym momencie to było jakoś po 3 latach, 4 latach gry, że coś mi wpadło do głowy, kurde, to jest jednak chyba to, co ja chcę robić, nie? No i jakoś się zaczęło, nie? Bo ja mam tak, że jak się skupię na czymś, to idę w to, wiesz, na 100%, nie? W ogóle po trupach do celu, nie? Że tak powiem. Czyli konsekwencja przede Tak, wszystkim. tak. I wiesz, ja mam straszne wyrzuty sumienia, na przykład jak jestem chory i naprawdę, jak jestem bardzo chory i nie mogę iść grać, moja dziewczyna mi mówi, Krzychu, zostań w domu, bo wiesz, coś tam, nie? Wszyscy mi gadają, że masz zostać w domu, a ja po prostu Boli cię to, nie? boli mnie, strasznie mnie boli, nie? I mam straszne wyrzuty sumienia, nie? Tak samo mam wyrzuty sumienia, że na przykład pogram 2 godziny, a nie na przykład 4, nie? Wcześniej to było gorsze, bo wiesz, zdarzało się tak na przykład, że pograłem godzinę i mi naprawdę nie wychodziło i dążyłem do tego na siłę i jeszcze bardziej spieprzałem sobie humor, że mi nie wychodzi, bo ja już chciałem rzucić bębny już chyba z 40 000 razy, nie? Ogólnie. I powiem ci, że no ciężka sprawa, nie? Trzeba to sobie wyrobić. Ja teraz dopiero wyrobiłem sobie takie coś, że odpoczywaj naprawdę, nie? Tylko z tym kursem był taki, wiesz, taki marginesik. hardcore, nie? Tak, ale ogólnie to staram się teraz grać, nie wiem, po 3 godziny dziennie, coś takiego, ale żeby grać, nie? Ale żeby grać, żeby to, wiesz, żeby jednak ta rutyna była, nie? Jasne. Twoje guru, jeśli chodzi o bębny? Powiem ci, że na początku wiadomo to był Kolias, nie? Ale odkąd zobaczyłem Jamie'ego z Alcerate, to w ogóle masakra, nie? Powiem ci, że ten gość, ja bym chciał go poznać w ogóle, nie? Bardzo. Ten gość, jak ja to oglądam, zawsze, wiesz, przed spaniem sobie właśnie, wiesz, włączam tam, mam chwilę, to sobie oglądam jakichś perkusistów, czy tam coś tam, ale najczęściej właśnie go i po prostu z płaczem, wiesz, pod poduszkę i zasypiam, nie? Po prostu ja wiem, że żeby osiągnąć taki feeling, bo wiesz, tutaj chodzi o feeling, bo żeby zagrać Alcerate'a, to naprawdę trzeba mieć skilla, ale skill to jedno, ale feeling to jest, wiesz, inna sprawa w ogóle, nie? On tak uderza te blachy z takim, kurde, z taką, tak delikatnie to jest wszystko, nie? Po prostu dla mnie to jest kosmos. Dla mnie to jest kosmos nie do opisania, szanuję zajebiście gościa i po prostu dla mnie on jest numer 1 na scenie metalowej, nie? Dobra, jakich nowych rzeczy teraz w ogóle się uczysz? Czego się uczysz? Co jest dla ciebie rzeczą nie do przeskoczenia w graniu? Jeżeli coś takiego w ogóle jest. Znaczy, wiesz co, ja staram się właśnie wygospodarować czas, żeby się uczyć groove'ów teraz. Żeby się uczyć groove'u właśnie, ale wiesz, nie chodzi mi o granie całego dnia, wiesz, tylko takiego czegoś, tylko ja sobie staram się grać właśnie różne groove'y takie bardziej zaawansowane, ale tylko dla siebie, ja się jakby tym nie chwalę też, bo wiesz, ja wiem, że ja bym
jakbym to nagrał, to na pewno bym się spotkał z jakimś leciutkim hejtem, bo wiadomo, na przykład... Co to się stało, tak? No na przykład wiesz, udostępniasz jakiś groove na Polish Drummers na przykład, nie? Ta grupa jest spoko, ale tam bardzo dużo jest takich ludzi, którzy są zamknięci w jednym gatunku, na przykład jazz, powiedzmy, i wrzucisz, wiesz, że grasz szybciej niż 20 BPM-ów, to jesteś po prostu, wiesz, co ty w ogóle, po co ci to, nie? Po co ci to jest? I tak, powiem ci, że nie do przeskoczenia dla mnie jest na razie granie właśnie z takim feelingiem groove'ów, bo ja bardziej mam takie coś, staram się uczyć z takim time'em, z takim ogonem jakby, że wiesz, ja teraz mam tak, mam taki jeden problem, że jak gram groove'y, to ja gram to idealnie pod klik, a właśnie nie Za powinno tak klikiem, być za właśnie, nie? klikiem. Wiesz, że to ma być feeling, nie? A ja gram, jak gram groove, to gram, wiesz, wbite wszystko, bo ja jestem przyzwyczajony do death metalu, nie? Po prostu, że wszystko ma być w punkcik i tak dalej i próbuję to właśnie od siebie, wiesz, zabrać, nie? I kolejną sprawą to są stopy, nie? Ze stopami mam też dalej trochę problem, jeżeli chodzi o takie bardzo złożone rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś piątki, siódemki, dziewiątki, ja to umiem, ale jeżeli ja mam to zastosować na przykład z nieregularnym bitem na rękach, to już wtedy jest taki problem, nie? Ja muszę się tego już uczyć tak, wiesz, na maksa. Jak nagrywam jakiś album, powiedzmy, co są jakieś polirytmy albo coś w tym stylu, no to muszę na pewno więcej czasu na to poświęcić, bo wiesz, uczysz się po to, żeby jakby szybciej to odegrać, że tak powiem, nie? Bo teraz jak dostaję zlecenia na przykład, ja uwielbiam na przykład black metal grać, nie? Black metal jest dla mnie super, dlatego że ogólnie ten gatunek jest dla mnie bardzo fajny, ale lubię go grać, bo jest prosty i solidny. W sensie takim, że ja się też nie namęczę, ale ja czuję ten klimat. Czuję ten klimat, jak są same blasty, są same skanki i tak dalej, są... Dla mnie, wiesz, ktoś mi powie, że o, Krzychu, ty potrafisz tylko grać szybko, ale mnie to jara, że ja gram z klimatem właśnie, szczególnie black metal, nie? Że wiesz, są jakieś takie riffy, nie wiem, jakiś atmosferik czy coś tam, nie? To po prostu ja wiem, jak to wypełniam i to mnie zajebiście jara, nie? Że właśnie, że prędkość prędkością, ale też lubię zagrać sobie zwykły beat i po prostu się czuję, wiesz, jak Bóg, nie? A czego słuchasz na co dzień? Wiesz co, ja słucham, nie będę mówił, co wpadnie w ucho, tylko wiesz co, ja bardzo, właśnie mam bardzo wiele gatunków, które lubię, ja słucham, dużo rapu słucham dużo death metalu też i black metalu. Z black metalu to kocham po prostu Death Spell Omega, dla mnie to jest życie i jakby ktoś mi, nie wiem, wsadził mnie do więzienia i puścił Death Spell Omega już do końca życia, to mi by było zajebiście, nie? Ja bym mógł siedzieć w tym więzieniu 25 lat, nie? No. Ale tak ogólnie to staram się też otwierać na nową muzykę, dlatego że ja wcześniej byłem bardzo, bardzo zamknięty, nie? Wiesz, ja miałem takie coś, że jak sobie ustalę zespół, to ja tylko go słucham. Tylko i wyłącznie, nie? Na początku tak było, jak zaczynałem swoją karierę, że tak powiem, muzyczną, to ja zacząłem od Vadera w ogóle, nie? Zacząłem od Vadera, to była moja pierwsza muza i jak już mam, wiesz, tam tą playlistę na jakimś Spotify'u czy tam coś tam, to ja nie wychodzę za nią, nie? Mam Vadera i ja go będę słuchał tak, aż po prostu się tym nie zżygam, nie? I potem był Nile, potem były jakieś Hate Eternal, jakieś tam inne zespoły właśnie pokroju tego. I no, miałem ten problem właśnie, że strasznie się zamykałem w takim kwadracie po prostu i wiesz, w takim pudełku i no. Ale teraz się staram otwierać na muzę i no słucham więcej rzeczy, nie? Bo to też bardziej rozwija na bębnach, nie? Bo wiesz, jak słuchasz takiego Nile'a, to masz ciągle blasty, nie? Chodzisz blasty, nie? W sklepie, wiesz, wyjmujesz na taśmę mleko, ale przy tym zajebiesz blasta, nie? Wiesz co chodzi, nie? No. Czyli czerpiesz, że tak powiem, jakieś pomysły z zupełnie innych gatunków muzycznych, Tak. czy niekoniecznie? Tak. Czy to raczej Tak. taka po prostu odskocznia, żeby nie zgłupieć i nie Ja ci słyszeć powiem, tylko... że staram się teraz słuchać bardziej skomplikowanej muzy, właśnie jak Death Spell Omega, Ulcerate albo coś.
bo ja tam nawet, wiesz jak to jest, jak na przykład w ogóle nie słuchasz metalu, to ty słyszysz szum. Aha. Dla takich ludzi, którzy na przykład, nie wiem, słuchają disco polo powiedzmy, to jak puścisz im death metal, to oni po prostu słyszą szum, nie? No. Nic tam nie ma. No. I ja mam na przykład czasami tak z Alcerate'em, że niektóre momenty są takie, że ja w ogóle nie wiem, co on tam gra, nie? I właśnie to mnie jara, bo ja dochodzę do tego, słucham tego momentu 20 razy, ja potem się kapuję, kurde, to jest to, nie? I potem, wiesz, sobie jamuję na bębnach i nagle, wiesz, to zagram, powiedzmy, nie? I ja, o kurde, nie? Idę, wiesz, pić szampana, nie? No. Okej. Dobrze, kilka słów o sprzęcie, którego używasz. Dlaczego taki, a nie inny? Tak. Mówię o bębnach, w tym momencie o bębnach. O bębnach. Powiem ci tak, to jest PDP Concept Maple, ja go kupiłem po trasie z Batuszką, jakieś tam 2018 to było chyba, bo to były bębny, na które mnie było tylko stać. Tak szczerze ci powiem, bo ja nie jestem raczej taki, że ja wiem, że jestem teraz na etapie, że ja powinienem szukać, bo wiesz, tutaj chodzi o to, że jak masz skilla, to już szukasz brzmienia. Nie można według mnie szukać takiego sprecyzowanego brzmienia, że tak powiem, jak ty nie umiesz jeszcze grać. Bo wtedy można grać na wszystkim, najpierw się nauczyć grać, a potem brzmienie, nie? Bo wiesz, po co ci bębny za 30 koła, jak ty zagrasz na tym, no nic i tyle, nie? Ja kupiłem te bębny tylko pod względem takim, że mają 5 tomów. 5 tomów, bo ja właśnie wiedziałem, że już będę szedł bardziej właśnie w studyjne rzeczy i ja chciałem mieć te kilka dodatkowych dźwięków, żeby nie mieć tylko 10, 12, 14 czy tam 16, tylko jest 8, 10, 12, 14, 16 floortomy. No, centralka, chcę dokupić chyba sobie centralkę drugą. I no, powiem ci tak, że te bębny spoko brzmią w studiu, bo są głębokie. Te naciągi, które mam na nich, to są akwariany Studio X, to one naprawdę, ja używam właśnie coated, dlatego że w wolnych tempach ja bardzo lubię stroić bębny nisko, oprócz werbla, nie? Tomy na maksa nisko, a werbel po prostu jak najwyżej, nie? I właśnie tym jakby kreuję troszeczkę swoje brzmienie, nie? Bo jak uderzę we floortomy, to jest jeb, nie? Po prostu jak bomba, nie? I właśnie o to mi chodziło, nie? O to mi właśnie chodziło. I powiem ci, że dają radę, nie? Dostałem propozycję endorsementu z Perla i dostałem też propozycję endorsementu z Dixona, ale no jeszcze to nie na moją kieszeń nawet po zniżce, nie? Bo już wiesz, jak już bierzesz bębny z najwyższej póły, to nie jest 5000, nie? Tylko to już, wiesz, w dziesiątkach leci, nie? To tak jeszcze, bo miałem dopytać właśnie o ten endorsement. No. Jak się takie rzeczy w ogóle ogarnia? Czy to oni się zgłaszają do ciebie, czy ty musisz za to płacić, czy ty po prostu dostajesz bębny za to, że nie wiem, że masz logówkę pod swoim nazwiskiem? Na czym to polega? Powiem ci, wszystkie endorsementy są na mordę, nie? Wszystkie endorsementy są na mordę, to znaczy oczywiście tak jest, że podpisujesz jakieś umowy i tak dalej w jakichś tak wyższych sferach, że tak powiem, o 10 leveli wyżej niż ja jestem na przykład, nie? Ale endorsementy wychodzą tak naprawdę w ogóle z dnia na dzień, nie? Wiesz, idziesz na salkę, dostajesz wiadomość od kogoś tam, ej Krzychu, fajnie grasz, może chcesz poreklamować moje pałki, nie? Czy coś tam. Ale wszystko jest na mordę, wszystkie endorsementy są właśnie na mordę, ty dogadujesz deal indywidualnie. To nie jest tak, że ty dostajesz, możesz wynegocjować na pewno, nie? Możesz coś tam wynegocjować i tak, no i powiedzmy, ty możesz też pisać do firm, ale tutaj często jest tak, że piszą, odezwiemy się do pana, albo Czyli... tak, albo piszą, że za chwilę się odezwiemy i podaj nam, nie wiem, coś tam, jakie wymiary chcesz i na przykład podajesz wymiary i za 2 lata ci odpisują, o Krzychu, sorry, zapomniałem, nie? Bo wiesz, ty jesteś coraz wyżej i oni czekają na to, aż ty będziesz, wiesz, aż ty będziesz wysoko, nie? Bo ja tak miałem z Turkiszami, że na początku dostałem odmowę, bo ja w ogóle też bym sobie odmówił, bo ja wtedy w ogóle zaczynałem grać dopiero, wiesz, na fejsie tam ze 100 lajków i ja myślałem, ale ze mnie kozak, nie? I no, i
poszedłem właśnie po endorsement Turkisha, ale właśnie z biegiem czasu, wiesz, ja się wtedy wkurzyłem, kurde, ale wiesz. Jak mogli, ale nie? lipa, jak mogli w ogóle, przecież Skurwysyn. kurde, Krzysztof jest, Tak. nie? No i mi przeszło i po czasie sobie, wiesz, skumałem, że kurde, mieli rację jednak, nie? Aha. Że jednak, wiesz, jak reklamujesz sprzęt, to ty musisz być już jakiś mieć fanbase po prostu, nie? Musisz mieć tych ludzi, którzy cię naprawdę obserwują, którzy ci komentują, tam posty i tak dalej, są w stałym kontakcie z tobą, nie? Żeby to nie było tak, że ty wrzucasz post i dobra, siema, nie? I tak, i właśnie dążę do tego, że ogarniasz endorsementy albo samemu, albo sami się do ciebie zgłaszają, ale głównie to jest właśnie droga, wiesz, poczta pantoflowa, że tak powiem, nie? Aha. Tak miałem z Turkishami, że odszedłem z Turkisha, powiem ci, że Turkish to są spoko blachy, naprawdę, ale po prostu nie na moją rękę. Nie na moją rękę, bo ja w blachy mocno uderzam, a Turkisze, ja wcześniej miałem tak, że mnie nie było stać za bardzo na blachy. A wiadomo, jak masz endorsement, to nie ma takiego czegoś, że ty dostajesz blachy za darmo. Nie ma takiego czegoś, chyba że jesteś jakimś koliasem, czy nie wiem, na przykład... Czyli po prostu dostajesz te blachy taniej, czy... Taniej, o wiele taniej, tak. I to zależy właśnie, kim ty jesteś, nie? Ale to też jest jakiś limit, na przykład, że możesz ileś blach rocznie sobie zniszczyć, czy to jest na czas określenia umowy, czy... Są takie właśnie, są takie deale, że na przykład możesz wymienić 2-3 blachy, ale są deale takie, że możesz wymieniać blachy, możesz, wiesz, rzucić nią i powiedzieć, ej, sorry, zniszczyła mi się blacha, dajcie nową i ci dają, nie? Aha. Tak, i dążę do tego właśnie, że z Turkishem zakończyłem współpracę tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie zawsze mi pękał crash. Zawsze. China w ogóle super, jakieś rajdy, hi-hety spoko, ale zawsze mi pękał crash. Po prostu co miesiąc nowy talerz, nie? I stwierdziłem, dobra, mnie na to nie stać i właśnie Tomek, Stukan, super gość w ogóle, nie? Polecił mnie właśnie Sabianowi i dostałem kontakt do Sabiana, do Leszka, takiego mojego menadżera, że tak powiem teraz, bo on mi załatwia te wszystkie deale jakieś i tak dalej. I no z Sabiana to ja ci powiem, że do końca życia już tam będę chyba, nie? Bo powiem ci, że ten deal zajebiście mi odpowiada, bo zepsuję blachę, na drugi dzień mam nową, nie? Chcę, nie wiem, na przykład Aquariana też mam z Sabiana, nie? Mam też, wiesz, ciągły serwis właśnie, jeżeli chodzi właśnie o naciągi, że wiesz, napiszę o 12 w nocy, Leszek, ja potrzebuję naciągów, nie? Dobra, rano wysyłamy, koniec, nie? I po prostu zero żadnych problemów. Tak, i to wszystko jest właśnie na mordę, nie? Po prostu ja cię będę promował, ale wiadomo, oczywiście są tutaj takie limity, że nie mogę grać na innych blachach. A jakbym grał już, to nie mogę tego wrzucać do neta, nie? Nie mogę wrzucić do neta. Polecam Sabiany, bo naprawdę są wytrzymałe i też zajebiście brzmią w studiu. W sensie, jak nagrywasz właśnie Sabianami, to te blachy, co ja mam, AX-a, to bardzo dobrze się przebijają. Po prostu, wiesz, uderzysz w nią, to ona jest taka wyrazista, jest taka pełna, nie? I dla mnie Sabian deal życia, nie? Audio? Okej, dobra, no to zaczniemy od stopy. Na stopie mam oczywiście Sennheisera 602 drugiej generacji, ale częściej nagrywam z triggerem, dlatego że no w studio, jak wiesz, jak grasz wyższe tempa, to tylko i wyłącznie jakieś MIDI, albo po prostu wystarczy sygnał i tyle, bo mikrofon no, brzmi średnio. Na werbel standardowo Shure SM57 góra-dół. Tomy to będą Sennheisery E604 na wszystkie tomy. Overheady Rode NT5 dwa razy, no i 3 rumy. Z tyłu salki tak samo z Rode NT5. Za oknem jeden, drugi na końcu, a trzeci za ścianą i jest spoko, nie? Okej, jeśli chodzi o interfejs? Interfejsy to są, to tak, pierwszy to jest Behringer UMC 1820, no i dokładka do tego to Behringer ADA 8200. A moduł do triggerów jakiego używasz? To jest Roland TM2, czyli standardowy, taki jak każdy perkusista go ma, nie? Okej, tak filozoficznie trochę zajadę, bo mówi się, że dobra muzyka sama się obroni. I czym według ciebie jest dobra muzyka? O kurde, to ciężkie pytanie w sumie. Powiem ci, że dobra muza to jest...
taka, że tak powiem, prawdziwa, nie? Powiem ci, że z klimatem, dla mnie klimat to jest najważniejsze, co musi być w muzyce, nie? Jak słucham, powiedzmy, właśnie takiej Deathspell Omegi, to jak ja na przykład jadę autem i właśnie słucham jej, to ja aż się boję. Też się boję, że za chwilę mi jakieś upiory wyskoczą czy coś, nie? I właśnie to według mnie cechuje dobrą muzykę, nie? Że jest ten klimat, nie ma nic na siłę, nie powiedzmy, masz teraz jakieś nowoczesne devcory, nie? No to połowa to jest autotune, a połowa to są groble i ja na przykład tego w ogóle nie czuję, to jest dla mnie za ładne, że tak powiem, nie? To jest dla mnie za ładne i no, według mnie klimat to jest numer jeden, nie? Numer jeden, drugie to są ciekawe partie, bo wiesz, ja też jestem perkusistą, ja też inaczej patrzę na muzykę. Inaczej patrzę na muzykę, bo jak ja słucham muzy, to ja słyszę w sumie, ciągle perkusję. I skupiam, wiesz, jak mam się skupiać na gitarach, to muszę sobie powiedzieć, ej, dobra, Krzychu, skup się na gitarze teraz, bo tak to ciągle bębny, bo ja wszystko przetwarzam i ja to potem przestawiam na zestaw, nie? Na przykład, wiesz, czasami się zdarza tak, że chodzę sobie sam na spacery, ja się tak na przykład coverów uczę, że powiedzmy mam playlistę z coverami i ja sobie na przykład 2 godziny, wiesz, po mieście chodzę i słucham coverów i ja potem przychodzę na bębny i to gram, nie? Bez w ogóle uczenia się, nie? Ja mam tak dziwnie, że nie wiem nawet jak, nie? Ale po prostu, wiesz... Ale zawsze tak miałeś, czy...? Zawsze tak miałem. Zawsze tak miałem, że ja mam obraz, wiesz, w głowie tego, jak gram często, na przykład jak gram jakieś naile i tak dalej, to nie wiem, czy się skupialiście, ale tego chyba nie widać. Ja mam 90% piosenki zamknięte oczy, nie? Na coverach. I na koncertach mam otwarte, bo tam trzeba jednak, wiesz, spojrzeć, czy się, wiesz, czy się trafi na przykład w bęben, czy coś tam, bo wiadomo, jak mi wypadnie pałka tutaj, to ja mogę sobie zacząć po prostu wziąć stop, jeszcze raz, no, a na koncercie, ej, Peter, weź, czekaj chwilę, dawaj jeszcze raz, nie? No, to nie bardzo. Tak, i ja jakby to wszystko wizualizuję sobie, jak gram. Tak, powiem ci, że naprawdę 90% czasu za bębnami ja mam zamknięte oczy, nie? Okej. To jest takie dziwne trochę, ale tak jest, nie? Nie, jeżeli to się sprawdza, to... No sprawdza się i to No i o to zajebiście, chodzi, nie? nie? Bo ja jakby za dużo się dla mnie dzieje. Jak gram na ile, to wiesz, jest tutaj, potem tutaj, nie? Patrzysz się wszędzie i to idzie jakieś epilepsji dostać, nie? To wolę zamknąć oczy i po prostu grać, nie? I lecieć z tematem. Tak. Dobra, wróćmy na chwilę do kursu, który wydałeś, bo można się tam nauczyć wielu ciekawych rzeczy, technik. Można. I chciałbym, żebyś się tu, jeżeli to oczywiście możliwe, podzielił się na przykład co do techniki swivel. Jak to wygląda, jak się tego uczyć, bo tam jest taki problem, wydaje mi się przynajmniej, że Ciężko załapać balans. ciężko załapać balans, jeżeli chodzi o prędkość, tak? Bo Tak. przy niższych tempach wygląda to zupełnie inaczej, natomiast przy wyższych... Znaczy powiem ci, wiesz co, według mnie w ogóle łatwiej się gra swivelem w wyższych tempach niż w niższych. Tak, ale jak się tego uczyć? Bo wiesz, żeby załapać szybko ten balans, to jednak chyba trzeba zacząć od wolnych, tak? Wiesz co, powiem ci, to Czy inaczej? tutaj chodzi o to, żebyś ty najpierw musisz się oczywiście nauczyć innych technik, nie? Powiedzmy, jak chcesz się uczyć swivela, to ja polecam swivela się uczyć, nie wiem, tak minimalnie od 180, nie? Czyli wcześniej możesz z kostki grać i tak dalej, a swivela też uczymy się metodą prób i błędów oczywiście, ale można to jakby przyspieszyć tym sposobem, że na przykład możemy ustawiać sobie pedał bijaki do tyłu, w sensie pod większym kątem, i balansować samym footboardem, nie? Że jak masz footboard, to sobie właśnie go, bo wiesz, jak masz bijaki daleko, to nie dotkniesz centrali, ale masz wtedy bardzo zajebisty balans. I wtedy, wiesz, balansujesz tym footboardem sobie i uczysz się tego ruchu. Masz, wiesz, w prawo, w lewo się uczysz i dopóki ci to nie wyjdzie, wiesz, tak w miarę sprawnie oczywiście, nie? W miarę sprawnie w prawo i w lewo właśnie, to jest ważne, nie? To jest ważne, żeby robić prawo, lewo, ale czasami też wyjdzie, wiesz, po środku, czasami 2 razy w prawo i w prawo uderzysz, wiadomo, ale starać się właśnie prawo, lewo, dlatego, że ty łączysz później to, że robisz, wiesz, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, nie? I najlepszym sposobem tutaj jest po prostu ten balans, albo ustawienie sobie właśnie ustawień. Ja mam nisko footboard dość i ja robię tak, tego swivela, że ja przytykam, wiesz, nogę na footboard i próbuję
i próbuję, wiesz, obkręcać nogę w prawo i w lewo i żeby aż tak, żeby nacisnąć, ale żeby zostawić ten balans. Ja to za chwilę pokażę, bo to jest w ogóle ciężkie, żeby to wytłumaczyć, ja to wolę pokazać, bo Jasne. ja właśnie bardziej lecę w praktykę niż w teorię. Dobra, czyli okej, wracamy w takim razie do tematu pod tytułem Swivel Technique. Krzysztof. Tak jest. No to tak, było pytanie, jak się go nauczyć w ogóle. To tak, ja bym polecał perkusistom robić tak, że w każdej stopie możemy to ustawienie zmienić. Bierzemy bijak jak najdalej, żeby używać bardzo dużo siły, jeżeli mamy, wiesz, wyprowadzić uderzenie. No niektórzy na pewno nie wcisnęliby takiego pedału. Widzisz, ja też mam problem, na maksa robię, ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak uczymy się swivela, to najpierw musimy oczywiście ogarniać uderzenia z kostki, czyli zwykłe uderzenia kostki, nie z całej nogi, tylko kostkę. I tutaj ledwo co nam dochodzi bijak do centrali. I to jest tylko po to, żebyśmy my mieli bardzo duży balans. Widzicie, jak mi balansuje w ogóle footboard. I tutaj obracać nogę, widzisz, i ja teraz robię po 2 uderzenia na lewo i na prawo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jestem przyzwyczajony do innego footboardu w ogóle, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ogarnąć ruchy, żeby nam noga się ruszała w prawo i w lewo. Już nie chodzi nam tutaj o to, że idealnie musi być uderzenie prawo, lewo, nie? Tylko żeby ta noga się obracała, bo widziałem, że niektórzy robią tak, że albo próbują robić tako. No. Takie coś. No właśnie. No właśnie o to chodzi, nie? Że albo robią tak, że kurde, czemu nie działa, nie? Albo mają przyzwyczajenie, że robią wibrację taką. Wiesz, chcesz... Albo tak, to już w ogóle najlepsze jest, nie? Że robisz tak. Ale to nie działa, nie? Tutaj chodzi o to, żebyśmy ogarnęli ruchem, ogarnęli ruchy prawo-lewo i żeby mieć ten balans. Tylko i wyłącznie to, nie? I w ten sposób się właśnie powoli uczymy swivela. Wiesz, jak czasami uderzymy, to się tam nic nie stanie. Ale żeby tylko i wyłącznie ruszać tą nogą, żeby nie mieć przyzwyczajenia takiego, nie? Aha. No i wiesz, i później możemy sobie bijak ustawić na nowo. Zrobię mniej więcej, potem sobie to poustawiam. I tak. No i co? No i jak nam wchodzą te uderzenia, to pamiętać też o tym, że nie uczymy się swivela, to nam w ogóle nic nie da, nie? Jak będziemy robić w niskich tempach takie coś. To jest najbardziej bez sensu, co ja w ogóle widziałem w życiu, nie? Bo jakby tutaj i tak idzie ci z całej nogi. No właśnie. Uderzenie, podnoszę całą nogą, nie? No. I robię całą nogą. I jak to się ma do wyższych temp, to znowu będziesz robił tak. No i będzie, wiesz, i to na pewno nie wyjdzie, dlatego są różne rodzaje swivela, oczywiście z kostki jest, możemy pod siłą nacisku, oczywiście tak jak ja robię, ale to za chwilę do tego dojdziemy, no i tak, jak już ogarniemy na tamtym bijaku, no to staramy się, widzisz, tym samym ruchem też robię tutaj parę razy w prawo i w lewo, na przykład w prawo, w lewo, wiesz, nie jest idealnie jak, wiesz, jakbyśmy chcieli grać, że mam coś takiego, bo to jest tylko nauka, nie? Tutaj uczymy się tego ruchu i później powoli przechodzimy na prawo-lewo. I widzisz, powoli mi to wychodzi i ruszam nogą w prawo i w lewo i mam ten balans. I tak nie robię, nie? To nie jest w ogóle coś takiego. Jest balans. Tak samo przechodzimy z kostki, nie? Że robimy kostką i wracamy. To jest bardzo ciężkie ćwiczenie w ogóle, nie? Robić kostką i na swivela. No, a pod siłą nacisku to jest wyższa szkoła jazdy trochę, bo wciskamy pedał jak najmocniej i tutaj na pewno nam się to nie uda u góry, nie? Widzisz, ja to tak robię i patrz. I teraz tym samym ruchem będę schodził w dół i zobaczysz, że mi będą uderzenia wchodzić. A to jest to samo, patrz. Widzisz. A to jest właśnie zależne
zacznę od tego, że mamy taki punkt na pedale, każdy pedał w ogóle ma inny punkt. Też zależy jak sobie ustawisz oczywiście, bo to jest właśnie taka najważniejsza kwestia, żeby mieć ustawienie do tego dobre, bo jak będziemy mieć, wiesz, bijak, tak jak pokazałem przed chwilą, na przykład James tak ma z Vadera, bo on się skupia, wiesz, na mocnym uderzeniu i robi Suivela, żeby w ogóle, wiesz, żeby ten bijak docisnąć, nie? Ale kto chce, wiesz, grać jakieś 280-290, no to już na takim ustawieniu sobie nie pogra, nie? No chyba niech ktoś mnie zaskoczy, czekam, nie? Podam maila i niech mi wyśle filmik. Tak, i tutaj chodzi o to, żeby złapać ten punkt, gdzie pedał nam balansuje, nie? Czyli widzisz, jestem u góry, to nie ma w ogóle opcji, żeby to wyszło, nie? Ale schodzimy w dół i coraz bardziej nam się ten pedał rusza i jakby wciskamy go na tyle, żeby mieć stabilną stopę na footboardzie. No i po tym ruszamy. Ale powiedz mi, ale wciskasz go z kostki, czy wciskasz go z całej nogi, z kolan? Wiesz co, jak wciskam go stopą tutaj i mi się łydka trochę napina, nie? Mam taki, wiesz, nacisk lekki, ale im szybciej gram, tym mi schodzi pompa stąd i idzie w łydkę wszystko, nie? Aha. Czyli tak, szukamy punktu. Szukamy punktu, jeżeli chodzi o balansowanie pedału, żebyśmy chociaż nim balansowali, że to jest, wiesz, jak już wpadniesz na to, że ty już ruszasz tym bijakiem, to jesteś na dobrej drodze, żeby się tego nauczyć, nie? I balansujemy, aż nam te uderzenia będą wychodzić, no i potem metoda prób i błędów oczywiście, nie? Tak samo na lewej i też ważne jest siedzenie tutaj, nie? Siedzimy na całym stołku, bo jeżeli będziemy na przykład siedzieć oddaleni, to nie ma szans w ogóle, nie? Chodzi o to, żebyśmy, jak usiądziemy za zestaw, dupą na całym stołku, to wtedy możemy podnieść nogi bez, widzisz, ja jestem w pozycji takiej, w ogóle się nie ruszam, nie? I mam stopy nad pedałami, dlatego, że mam idealny balans. Mogę się obracać i w ogóle nie spadam, nie? I dlatego, jak już zaczepimy te dwie nogi na Suivelu, to żebyśmy nie polecieli, nie? Bo wiesz, bo ty wbijasz te nogi i jesteś w takiej pozycji. O tak, nie? I żeby nimi ruszać, to musisz mieć perfekcyjną pozycję, nie? Dlatego jak się uczymy z Suivela, to po pierwsze idealna pozycja, po drugie dobre ustawienie stopy, po trzecie znalezienie punktu i dopiero można cisnąć, nie? No, czyli mniej więcej można powiedzieć. No i fajnie, wiesz, się gra z Suivelem, bo wchodzą uderzenia na mikrofonie, nie? Są mocne, bo wiesz, jak gramy na przykład dwójkami, no to te drugie uderzenie jest o wiele słabsze, nie? Wiesz, o wiele słabsze jest to drugie, jak mamy szybkie tempo oczywiście, nie? A jak mamy Suivela, to są jednak ten, tak cię pociąga, nie? Do przodu i to jest właśnie spoko, nie? A przy początku, że tak powiem, nauki naciąg sprężyny ma jakieś znaczenie? Tak, na maksa w ogóle, nie? Na maksa od razu? Tak? Znaczy, zależy jak kto ma silną nogę, nie? Bo jak mamy słabe mięśnie, to w ogóle nie wciśniemy, wiesz, pedału, nie? Na pełnych sprężynach, ale do Suivela polecam mieć na maksa, bo wtedy mamy jak największy balans i to właśnie jest, to jest magia tych sprężyn na maksa, bo ciężej się gra w niskich tempach niż w wyższych, nie? To jest coś takiego, jak już się nauczysz grać oczywiście, nie? Bo wiesz, jak ja mogę sobie wejść na jakieś 240 coś tam, no nie wiem, 240 od razu, a jak mam zagrać mid-tempo, to bardziej się męczę w mid-tempie niż na 240, czyli tam 180, bo muszę już balansować, wiesz, inaczej, nie? Inny ruch jest. I ale tak, polecam na pewno sprężyny na max albo prawie na max i po prostu to robić, nie? Też są fajne ćwiczenia na właśnie wyrobienie sobie mięśni, żeby z kostek uderzać, to właśnie, tak jak pokazywałem wcześniej, że bierzemy ten bijak do tyłu, no i uderzamy kostką, ja pokażę na szybko, że robimy tak i że on w ogóle nam nie dochodzi nawet do centrali, ale muszę bardzo dużo siły w ogóle używać i już tutaj
już coś tam mi pracuje, nie? I powiem ci, że jakbym tak porobił jeszcze z 5 minut, to do szpitala, nie? No i tak wyrabiamy, wiesz, i tak wyrabiamy mięśnie, bo jest bardzo duży opór, nie? I wiesz, mam siłę w nogach, żeby, wiesz, z tej pozycji uderzać w naciąg szybciej trochę, a możesz ty spróbować teraz. Jak chcesz, uczniu. Może niekoniecznie. Nie będę się kompromitował. No, ale tak jak powiedziałem, bardzo ciężko jest wcisnąć pedał i tak właśnie wyrabiamy sobie mięśnie, nie? Widać nawet jak mi się łydka napina, nie? Że to naprawdę bardzo mocno trzeba uderzać. 10 minut dziennie i po miesiącu, wiesz, już z półdzianem, wiesz, na ciężary na nogi, nie? A jeżeli chodzi o naukę prawa lewa, Swivel. tak, to nie wiem, pojedynczo najpierw prawą ciśniesz, Tak. aż się nauczysz, Tak. potem lewą aż się Tak. nauczysz i dopiero potem próbujemy Tak. dwie naraz, tak? Tak, ale też są sposoby, wiadomo, tak jak powtarzam przez całą naszą rozmowę, że to jest metoda prób i błędów, ale najlepiej właśnie tak, swivel, na przykład ankle motion i swivel, nie? Aha. I znowu i tak wracać, ale też takim szybszym sposobem właśnie jest to, żebyśmy nauczyli się swivela na lewej nodze. Nie wiem, czy widać. No i wiesz, i sobie uderzamy tak, że jak jeszcze nie potrafimy łączyć nóg, to robimy na prawej, no bo na początku wiadomo, prawa noga jest dominująca, dlatego nią najpierw musimy się nauczyć, znaczy zależy u kogo oczywiście, ale tak na swoim przykładzie mówię, robimy prawą nogą i potem dokładamy tą lewą, nie? Czyli i może nam wychodzić na początku taka kupa z tego, czyli wiesz, uderzamy i będzie coś tam, ale wiesz, powoli do przodu, nie? I to właśnie jest najważniejsze w tym, żeby śpieszyć się, ale powoli, nie? Bo wiesz, jak masz spinę z jakąś techniką, to wiesz, idzie się bardzo szybko wkurzyć, nie? I po prostu rzucić to i tyle, nie? Dostaję też wiadomości właśnie, wiesz, Krzychu pomóż, bo uczę się swivela, tydzień i mi nie wychodzi, a tak kurde, no z czym, nie? Wiesz, no bez sensu, no. Ja się swivela uczyłem chyba z 2 lata, nie? No. Znaczy wiesz, żeby być oczywiście na poziomie takim, że jak ja wejdę za zestaw, to ja wiem, że ja te nogi połączę już, nie? Bo ja wcześniej grałem tylko, wiesz, tylko heel toe grałem. I tak mam bijaki inaczej ustawione, bo mam do Vadera, bo ja mam zawsze niżej troszkę i wiesz, żeby szybciej było trochę. No i tak. I tutaj właśnie chodzi o to, że śpieszyć się, ale powoli i w ogóle z głową. Dobra, troszeczkę o tym w sumie wspomnieliśmy, ale jednak zadam to pytanie jak standardowo każdemu, gdzie się widzisz za lat 5? Gdzie się widzę za 5 lat? Myślę, że chyba tutaj, nie? Tutaj albo po prostu w salce w innym mieście, jak się wyprowadzę, jak będę miał lepsze perspektywy, na przykład, nie wiem, na przyszłość powiedzmy do jakiegoś większego miasta, nie wiem, do Gdańska, też właśnie myślałem, żeby się przeprowadzić do Gdańska, albo na przykład za granicę. Za granicą na pewno ciężej by było wyżyć z perkusji, bo wiadomo, jak tutaj zarobię na przykład 2-3 tysiące euro, to żyję, wiesz, bardzo dobrze, a jak tam zarobię 2-3 tysiące euro, to mogę tyle w sklepie spożywczym zarobić, nie? Znaczy tak, wiesz, tak Wiem, podaję, wiesz, o co mi chodzi, wiem, nie? Wiem. I tak, myślę, że właśnie na pracy studyjnej chcę się skupić i myślę, że za 5 lat będę w tym samym miejscu, ale po prostu Kilka leveli wyżej. się zestarzeję trochę i będę kilka leveli wyżej, nie? No i zajebiście. Tak. Dzięki wielkie za dzisiaj, za to, że znalazłeś czas, żeby się spotkać i pogadać, za bardzo dużo merytorycznych treści i wiadomości. Tak. I się nie obraźcie na to, że tak latam po tematach, ale już tak mam. Okej. Także dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na koncertach, a Tak my jest. widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnym naszym gościem. Na razie. Siemano. Hej.